Ostatni wieczór przed wjazdem do Afganistanu spędziliśmy błądząc po jednym z irańskich miast. Wiedzieliśmy, że dzień później będziemy poruszać się niemalże po omacku, w całkowicie nowym dla nas środowisku. Tak zaczęła się kolejna podróż. Zimowy poranek, rozbiliśmy się na afgańskiej granicy. Dosłownie zaraz się spakujemy i zaraz wbijamy do nowego kraju. Śniegu nie ma, o dziwo. Chociaż wczoraj wieczorem tam kawałek dalej był. Ostatnie znaki przed Afganem. Strasznie chcielibyśmy złapać tira, który od razu by nas zawiózł do miasta. Ktoś się zatrzymał. Salam. سلام شما کجا میرین؟ ورودی گمرک ما بریم مرز افغانستان. پاسپورت دارن؟ حتما. میتونیم با شما بریم؟ Salam. Ten pan pracuje w spółce właśnie irańsko-afgańskiej. Coś związane z gazem. I شما میدونید طبیعت تو افغانستان شبیه مثل ایران؟ شبیه شمال افغانستان جنگلیه. اینجا چه خبره؟ منتظرن که کنترل بشن برن تو مرز. ورودی خود مرز هم کمتر فیلم برداری کنن. میدونم. پس الان این را میکنم. چیز نکنن. Podjeżdżamy już pod granicę. Kolejka tirów ciągnie się na tyle kilometrów. Nawet na granicy ukraińskiej czegoś takiego nie widziałem. Nie wiem, ile oni tutaj muszą dni czekać, ale wygląda to na serio słabo. Pierwsze co widzimy na granicy, rejestracja polska, blachy z Herat. No cóż. Na granicy musimy mieć koronawirusową kontrolę. اسم شما چیه؟ Boris. Zwane mnie Aleksandra. شما مشخصات خود بدین نمبر فیلم داره بدین؟ Paszport. W kieszeni. امیر باز برامو چی فرمت کرد؟ Ingo Zorna. Alan Berim Herat. هرات میره. Musisz wziąć wizę. Wizę. Wiza Iranii. Tam ta kartka. Tam, no przecież dałeś całe. تشکر تشکر. Okej, cieszę się. امو ورقه که بده. Nie było 36,6, było 36. Bo to jest kontrola przed koronawirusem. Tak? No. Ale zapytaj się ile miałam. 36, bo widziałem. Równo. No. Czyli mam mniej. Tak, no. وقتی اگه براتون مشکل پیدا شد این به همین چی میگیریم؟ به همین شماره ما یا به همین شماره تماس میگیریم؟ Okej, pas aks mi grim. امیر ببرم امرایتون. Merci. Okej, cool. Mamy numer tutaj, jakbyśmy mieli koronawirus. Tamtędy nie przejdziesz. Musimy tędy. Piękne 200 drugi. No. Znaleźliśmy się w takiej miejscówce za szopą, gdzie można coś skonsumować. Jesteśmy trochę głodni, więc bardzo chętnie się na to skusimy. Pierwszy posiłek w Afganie. Jak kebab mesleyin çandast. Çerebe. 2 złote. No to dawaj. Pas do to da harim. دو تا بخواه. Do to. Wow. شما خارجی اینجا ملاقات کردین یا نه؟ نه. Merci. نشابه میخوره. Pierwsze chwile w Afganie zamówiliśmy pierwszego afgańskiego kepsa z smażoną marchwią.
No i co, trzeba będzie zaraz ogarnąć jakiś transport. I co, jak tą chwilę? Nie zwróciłem uwagi. Kepś jest owinięty w chińską gazetę. Taki oto kepś kosztował 2 zł. To jest jeden z banknotów afgańskich. Te, które my dostaliśmy w banku, wyglądały podobnie, czyli całkowicie podarte, poniszczone. W ogóle to jest woda. Widzisz to? Widzisz, to w ogóle działa? Nie. Kubki niby są. Na granicy irańsko-afgańskiej kwitnie wiele biznesów. Jednym z najczęściej spotykanych są usługi tragarskie. Kilkadziesiąt osób z taczkami pełnymi bagaży nieustannie krąży między posterunkami kontrolnymi. Z tego miejsca zaczynamy nasze poszukiwania kierowców jadących w stronę miasta Herat. I maszyna zjadzi tu Herat dare? با سواری باید رفت با تریلی نه Czera. مشکل آشنا مثلا شما سوار کرد آشنا باشه خوب Aha. ولی غیره نه افغانی اصلا Aha, okej. افغانی خطرناک خطرناک افغانی ایران خوبه ایران خوبه امنیت من میدونم یک ماه اینجا بودیم. الان میخواهیم 2 هفته تو افغانستان بمونیم. هرات خطرناک کابل خوبه کابل خوب است. کابل خوبه امنیت هرات کم اوکی. آشنا باشه خوبه آشنا همه مردم گفتند که هرات و مزار شریف خوب است و کابل خطرناکه. نه؟ افغانستان اصلا کثیف خطرناک چرا شما آمد اینجا؟ ایران خوبه ترکمنستان ازبکستان تاجیک چند ساعت از اینجا تا هرات؟ تا هرات 1 ساعت با سواری 1 ساعت 1 ساعت؟ با ماشین کوچیک آره؟ با سواری اسمش سواری A. افغانستان سراچه زبان سراچه. Jak się później okazało, droga zajęła nam około 3 godzin i pokonaliśmy ją w sumie 2 samochodami. Kolejne auto znaleźliśmy w mniej niż 10 minut. پس معمولا تو افغانستان چند نفر تو یک ماشین داره؟ 4 یک نفر 2 نفر 3 نفر 4 نفر 7 نفر 7 نفر 7 نفر بعض وقت خیلی دیگه چیشه با یک بغل اینجی 4 تا اونجی 4 تا اینجی واو چی از تو منتظر بعضاب چی فایده Dobra, przeszliśmy miasto graniczne całe z buta, nie jestem w stanie opisać, co się działo po drodze. Każe się nam rozumieć pieniądze i tak dalej, więc nie mogłem wciągnąć aparatu ani nagrywać. Przeszliśmy kawałek dalej, zagadywaliśmy ludzi i w końcu znaleźliśmy podwózkę do Herat za drobną opłatą. کنیم که دوستی بشه راحت‌تر باشه To برای ما اشکال نداره. مشکل نداره نه فکر او کوکو Afgańska jazda, to afgańska jazda. خلاص مراد از اونو نیست تو بخورم نظری کنیم اینجا گفت Przyjadą pod reklamę. Zmieścimy się. شما اخر کجایی؟ هرات؟ شما همچنین هرات؟ هرات. روسیم شما؟ نه لهستان. لهستان زبان شما بیشتر به روسی میاد؟ نه یک کم شبیه روسیه اما لهستان کشور دیگر. اروپاه آره. چند روز اینجا منتظرین؟ اینجا تقریبا هر مدر 5 روز 6 روز 6 روز 6 روز اینا 3 روز بیرون از این در گمرک بره همه ماشین از هرات هستند یا کابل همچنین؟ نه هم ایران اما از هرات تا کابل اتوبوس داره؟ اتوبوس داره اما خیلی خطرناکه. شو اصلا یک وقت خدی اتوبوس نری هواپیما بره اوکی نه ما بریم به هواپیما. ما این جاده خیلی خوب است. این جاده نو 10 سال میشه 10 سال 10 سال میشه کشور ایران در این جاده طالبان نداره؟ طالب کم داره خیلی کم پست خیلیه اون اسکر خیلی کم اینجا میاد. Pytanie miejscowych o bezpieczeństwo na konkretnych odcinkach drogi to podstawa poruszania się po Afganistanie.
Według różnych szacunków talibowie kontrolują połowę powierzchni kraju. Często zapuszczają się również na tereny rządowe, gdzie podejmują walkę zbrojną. Sytuacja potrafi zmieniać się z dnia na dzień. Ninja Islam Kala? No, no. بازار اسلام قلعه. A Islam Kala, to jest Islam Kala miasto. Chciałam się zatrzymać takim Ogólnie w Afganistanie mieszka sporo ludzi, więc będziemy dużo tego typu miasteczek mijać. To nie jest wioska, to jest miasteczko przy drodze i to przy dość dobrej drodze, powiedzmy, jak na Afgan, z dużym bazarem i tak dalej, i tak dalej. Więc tak wygląda średniej klasy miasto w Afganie, centrum. Khayli sarbazi inja dare. اینا کمه. Kam ast? این چک پین دارن. Okay. A شما طالبان ملاقات کردی در زندگی شما؟ هرگز؟ ندیدی؟ شما ندیدی؟ دیدیم ما میریم. دیدیم. میشینیم آقا میریم. داخل افغانستان از یک خانواده یک برادر پلیس، یک برادر میبینی طالبه. آره؟ عقیده ها فرق داره. اینجا تو هرات چطور بود 20 سال پیش وقتی طالبان اینجا بود؟ وقت طالبان اینجا بود، وقتی دولت طالبان بود. وقت دولت طالبان این امنیتی بود که به خود اروپا نبود. این امنیت بود. همه مردم گفتند که وقتی طالبان بود امنیت بود. امنیت بود. وقت طالبان همه چیز خوب بود. هر از نظر امنیت، از نظر ازی که دوزی گپا نبود. بعداً جنگ شد یا الان دیگه بعد از پلیس این دولت افغانستان که از دولت برابر نیه، تمام این مردم به طالب خوشه. چهار زبان. چهار اوکی. چهار زبان. پشتو، دری، ازبکی. ازبکی. پشایی. شما تاجیک هستید یا تاجیک آره؟ اوکی پس زبان شما داری. ما پشتونیم ولی پشتو یاد نداره. مردم چی هزاره ازبکی نداره لهستان؟ نه تو فقط مردم لهستانی داره تو لهستان. تو افغانستان مردم پشتو هزاره داره، تو لهستان فقط مردم لهستانی. یک کم مردم اوکراینیا. قوم نداره، قومیت نداره. نه خود متاخد خود ما بمیرد ایدل جلو متاخد. اینجا همچنین سیل بود؟ سیل می دریا. 4 سال 5 نفر کشته شدیم. در جنوب ایران سیل بود 3 هفته پیش. جنوب ایران نزدیک چابهار. چند مدت کار کرد. اینجا میاد. نریم موتر ما میگیم که بریم اروپا، شما میاییم اینجا. اینستاگرام داریم یه لحظه. Ja nie wiem, jak to jest. اینترنت ضعیفه کامل. اوکی. کدوم شرکت اینترنت بهتره تو افغانستان؟ MTN. اوکی. تو هرات بهتره. Docieramy do Herat. Na horyzoncie już z daleka rysują się słynne minarety. Pozostałość po świątyni wysadzonej 150 lat temu przez Brytyjczyków w trakcie zmagań z Imperium Rosyjskim o panowanie nad Azją Centralną. Miasto uchodzi za dość konserwatywne jak na standardy dużych metropolii. Mówi się, że Herat pozostaje pod silnym wpływem irańskim. Ogólnie mamy zabawny problem, bo nasz ziomek powiedział, że ma w Herat ziomka i że on was przekima i wam coś pokaże w mieście i tak dalej, i że on się nazywa Mohamed Ali Rahimi. Dodajcie go na fejsie. Wchodzę na fejsa, a tam 4 Mohamedów Ali Rahimi, czy tam 3, i widziałem, że wszystkim ten nasz ziomek polajkował zdjęcia. Nie wiedziałem, do którego napisać, bo tamten mój ziomek przestał odpisywać. Więc napisałem do wszystkich, jakby czy jesteście kumplami tego Murtazy, więc nawet nie wiem, kogo dzisiaj kimamy. Ale już jedno wiemy, że w Afganie
najwyraźniej sporo ludzi ma jakby podobne imiona. No, tyle na pewno się będziemy musieli przyzwyczaić. To tak standardowo wjeżdżając do nowego kraju, nie mamy karty SIM, nie mam jak się skontaktować z naszymi ziomkami nowymi. Ziomkami ziomków. No, czyli nowymi ziomkami. Jak jadą. Patrz typka. Młody, bekowy, kurde. A tam na dachu jedą, tak? A tu jest jakaś knajpa, może tu? No, tam też jest. No. O, Shoyat Anjaberim. Wiek restaurany Anjadere. Wysiadamy, zauważyłem gdzieś tam jakąś knajpę, taką, gdzie można się usiąść na chwilę, ogarniemy internet i zacznie się przygoda. Pierwsze miejsce, do którego wbijamy w Afganie, elegancja Francja. Salam, salam. A właśnie, Indżaje, internet dere? A internet nadal, nie ma tu neta. Myślę, że nigdy nie będzie. Myślisz? Dobra, wyjechałem. Trzeba po prostu, Jakie pierwsze wrażenie? Powiedz mi o tej knajpce w ogóle. kurde, bardziej wypasiona niż granie, nie? No. Wszystko jest w folii, żeby pokazać, że jest nowa. Szama India konidare? Przecież mi India Safarish byle. I nawal Rusku Afganistan dorojemy. Patrz teraz, patrz tam jakie dywany wiozą. Tak wygląda widok z okna knajpki w centrum Herat. Idzie nasze jedzenie. Wow, heli mam. Dobra, podsumowując, znaleźliśmy się w knajpie w centrum. Zamówiliśmy sok z Enara za 5 zł, co jest bardzo drogo jak na Afganistan, ale jest to chyba jakaś najlepsza knajpa w mieście. Właśnie go spróbuję. Shiremos, czyli mleko z bananem. No powiedz, jaki plan od tego miejsca dalej na Afgan? Musimy jakoś ogarnąć internet albo telefon i skontaktować się z ziomkiem ziomka, żeby go gdzieś tu spotkać. Tak. Wszyscy ze mnie cisną bekę, bo biorę aparat do kibla, ale to jest niesamowite. Jest knajpa, z której się wychodzi i żeby przejść do kibla, trzeba wyjść na taki jakby wielki taras i wejść 2 piętra wyżej. No. To jest kibel. Kibel klasycznie, dziura w ziemi, ale niesamowite jest to, że można wyjść na dach bez żadnej barierki, bez niczego i spojrzeć na całe miasto. To wszystko to jest coś w stylu takiej galerii handlowej, gdzie są sklepy na poszczególnych piętrach, ale wszystkie mają jakby jeden wspólny taras i jeden wspólny kibel. O, nie wiem, czy w ogóle tędy mogę przejść. Ta restauracja, w której my jesteśmy, jest chyba gdzieś tam. Stamtąd wyszedłem, wszedłem tu do góry, tam poszedłem do kibla, tam wszedłem na dach. Dobra, teraz idę na dół. Saftemane heli dziale was. Dobra, gurtownia tutaj. Kolejną godzinę spędzamy obserwując ruch na rondzie w centrum Herat. Udaje nam się pożyczyć telefon od jednego z pracowników restauracji. Nawiązujemy kontakt z naszymi przyszłymi gospodarzami, którzy odbierają nas z lokalu. Podoba mi się to, że tyle osób może jechać. Ile jest osób z tyłu teraz w samochodzie? 4, 6, 7 jedziemy z panem kierowcą. Czy już druga taka przyjaźń dzisiejszego dnia? Właśnie przyjechaliśmy do knajpki z naszymi nowymi znajomymi i będziemy tutaj jeść. Zajebiście, buty zdejmijmy. Pokaż, jak się zamawia w tej knajpie. Trzeba dotknąć guzika, ale próbuję się. Musiałoby tak objąć wszystkich.
O, tak wygląda miejscówka nasza afgańska do jedzenia. Tego wieczoru nie czujemy się już tak obco w Afganistanie. Kontakty znajomych okazują się na wagę złota. Dzięki nim na kilka dni stajemy się częścią grupy przyjaciół, młodych Afgańczyków, którzy pomogą nam lepiej zrozumieć tutejszą rzeczywistość. Ale o nich opowiemy w kolejnych materiałach. Powiedz mi, gdzie wylądowaliśmy na noc. Co się stało? W jakim domu jesteśmy? Jak to wytłumaczyć? Więc tak, kolega naszego ziomka... Nie, inaczej. To jest ciężkie do wytłumaczenia. Nieważne, po prostu pokaż, gdzie jesteśmy, wylądowaliśmy. Mam całe pięterko dla siebie. Kurde, zobacz, jakie kolorowe światła. Zobacz, co tu się dzieje. To chyba jakaś dyskoteka. I wszystko jest ogrzewane na gaz. Ale tak, to jest całe piętro i całe to piętro mamy dla siebie. Rodzina mieszka na dole, gdzie mają też kilka pokoi. I jakby cała ta góra jest dla gości. Pomimo tego, że dostaliśmy całą chatę, całe pięterko dla siebie, to siedzimy w jednym pokoju, bo jest im najcieplej. No bo już nagrzaliśmy tam.